Zapraszam na chustecznik zimowy, czyli katar z klimatem świąt. Oczywiście nikomu nie życzę, ale jeżeli już tak się trafi, że jesteś maks pociągający, to chociaż chusteczki wyciągajmy z ładnego pojemnika. No i jak? Może być. Jeżeli chustecznik się podoba, to zapraszam na film. Jak widzicie, głównie użyłam szablonów, wycisków i papieru ryżowego. Chustecznik kwadratowy, taki klasyczny, a do tego 2 kółeczka o średnicy 10 cm. Ale kółka 9 albo 11 też będą dobrze pasowały. Biała farba akrylowa i wszystko jeden raz na biało. Chustecznik cieniutko, bo to tylko gruntowanie, ale te białe koła muszą być bialutkie, bo na nich będziemy za chwilę przyklejać papier ryżowy. Oczywiście te wzory to tylko moja sugestia, bo wybór papierów ryżowych w sklepie Inspirello jest ogromny. Teoretycznie te obrazki do moich kółek są za duże, ale nie szkodzi. Wystarczy wybrać odpowiedni kawałek i wszystko pięknie do siebie pasuje. Podkładam sklejkę papierem ściernym, przecieram boki i zobaczcie, kółeczko jest po prostu idealne. Szybko i łatwo. Papier ryżowy przyklejam do powierzchni klejem do decoupage. Kiedyś posmarowałabym powierzchnię, a potem przyłożyłam kółko, ale minus jest taki, że często tym kółkiem nie trafiałam idealnie tam, gdzie chciałam. Więc teraz przykładam papier, a potem podmalowuję klejem z jednej, z drugiej strony, a potem kładę jeszcze klej na górze. A teraz przydadzą się pędzle gąbkowe, mogą być stare i wyskubane oraz farby szara, niebieska, biała i można ewentualnie jeszcze użyć kości słoniowej. Jeżeli macie ochotę, to pudełko można pomalować pędzlem idealnie, na gładziutko, ale ja lubię takie nietypowe efekty, takie zawieje i zamiecie śnieżne i to można osiągnąć, jak widzicie, w bardzo prosty sposób, starym pędzlem gąbkowym. A jeżeli coś nie wyjdzie, jeżeli będzie nieidealnie, to oczywiście nic nie szkodzi, bo za chwilę na to jeszcze położę szablony, potem jeszcze przykleję wyciski i te wszystkie miejsca, które wyszły tak sobie albo nam zupełnie nie wyszły, przykryję jakimiś elementami i nie będzie tego widać. Może jedna dobra rada, jeżeli chcecie zrobić takie kolorystyczne przejście między jasnym i ciemnym kolorem. Ombre robimy na mokrej farbie, czyli albo bardzo szybko, albo farba powinna być grubo nakładana i jeszcze odrobinę rozwodniona. Oczywiście stresu nie ma, bo jeżeli farba wyschnie, to nałożycie sobie jeszcze jedną warstwę. Ale jeżeli nie chcecie się spieszyć, a farby macie gęste, to kupcie u nas w sklepie opóźniacz do farb akrylowych. Wystarczy dodać kilka kropel do farby, wymieszać, a potem taka farba potrafi schnąć nawet kilka godzin. A teraz szablon, pasta, modeling, szpatułka i lecimy. Tym razem nie popsikałam szablonu z drugiej strony klejem do szablonu. Z 2 powodów. Po pierwsze zapomniałam, a po drugie i tak będę jeszcze naklejała na tą powierzchnię różne wyciskane gwiazdki, więc jeżeli coś mi nie wyjdzie, to po prostu przykleję gwiazdkę i nie będzie tego widać. A jeżeli będzie widać, bo tak się akurat tutaj wydarzyło, to pokażę Wam na końcu filmu, co z tym zrobiłam. Wszystko wygląda dużo bardziej elegancko, gdy ma połysk, więc na kółeczka nakładam warstwę lakieru. Zaczynamy wyciski. Przyda się mąka ziemniaczana, masa super lekka, a to jest pierwsza foremka. I jeżeli wyciski są płytkie, to nie ma problemu. Delikatnie przelatuję wszystko mąką, żeby mi się masa super lekka do foremki nie przyklejała. Po prostu wypełniam wyciski i wyciągam. A jeżeli foremka jest piękna, ale wzory z jakiegoś powodu są skomplikowane, czyli na przykład jak tu, bardzo głębokie, albo na przykład duże, ale cieniutkie, co wtedy? Prostą gwiazdkę wyciągnę bez problemu, ale tą z cieniutkimi ramionami nie ma szans wyciągnąć bez uszkodzeń. Wystarczy mieć w domu zamrażalnik. Wypełniam wzory, następnie całość z foremką oczywiście wsadzam do zamrażalnika, a potem wszystko wyłazi jak złoto. Uwaga, uwaga, ważna informacja. W tym momencie moje kształty są twarde, ponieważ są zamrożone, ale trzeba poczekać, aż odmarzną, następnie wysuszyć je dokładnie, a dopiero potem można je malować. A na razie mam troszkę czasu i mogę na przykład podcieniować kółeczka. Nie czas płynie inaczej. U mnie już jest jutro, więc moje wyciski są suche i mogę je poprzymierzać. No i tutaj nastąpi zmiana planów.
ponieważ na starcie pomysł miałam taki, żeby gwiazdki z wycisków zostawić białe. No przecież pasują zarówno do pudełka, jak i do odbitek z szablonu, więc po co kombinować? No właśnie, po co kombinować? Po pierwsze dlatego, że ja lubię kombinować. Ale głównie dlatego, że gdy przyłożyłam je do pudełka, okazało się, że one są za mocne. Nie widać nic innego oprócz dużych, białych gwiazdek, a przecież najważniejszy jest obrazek. Więc w pierwszym etapie przeleciałam je na błękitny kolor, taki neutralny w stosunku do pudełka i zostawiłam do wyschnięcia. W tym czasie pomalowałam sznury oraz kokardkę. Tą kokardkę wycisnęłam już bardzo dawno temu i podlinkuję Wam pod tym wideo także link do tej foremki, bo nawet nie wiem, gdzie ją mam, gdzieś mi zginęła, ale kokardka została. Sznury pomalowane, kokardka pomalowana, a moje niebieskie gwiazdki ciągle schną, więc w ramach wolnego czasu troszkę podmalowałam śnieg na obrazkach. To delikatnie podkręca kontrast i jeszcze wspomaga zimowy klimat. Ale najpierw pomalowałam na biało, a potem jeszcze raz na to położyłam lakier błyszczący. Prawdę mówiąc, to nie wiem, czemu ta biel na obrazku nie jest biała. Są dwa wyjścia, albo ona od początku nie była biała i obrazek był lekko kremowy, albo niedokładnie pomalowałam sklejkowe kółko na biało i po przyklejeniu papieru on cały zrobił się taki lekko kremowy, zamiast trzymać taką idealną biel. Szczoteczka do zębów i jeszcze całość pochlapałam, bo zawsze klimat zimowy jest wtedy piękniejszy. No dobra, podmalowuję, potem lakieruję tym samym lakierem błyszczącym i moje gwiazdki są już suche, czyli biała farba akrylowa oraz pędzel szczecinowy. W bieleniu zasada jest taka, że czym lepsza farba, im lepiej napigmentowana, tym piękniej będzie można wyciągnąć te wystające białe elementy. Pobielona gwiazdka prezentuje się tak i mogę już wszystko skleić do kupy. Myślałam, że już jest gotowe, myślałam, że już witam się z gąską, ale okazało się, że jednak nie do końca. W kamerze nie wszystko widać. W życiu realnym czasami niektóre rzeczy mnie denerwują. I tutaj na przykład nie podobało mi się, że te sznury są matowe, a obrazek jest błyszczący. Więc polakierowałam. Ups, a tutaj znalazłam babola, ząg, niedoskonałość. Jak zwał, tak zwał. Rozmazana pasta pod szablonem, która wygląda bardzo nieestetycznie. Jeżeli nie możemy tego ukryć, trzeba to po prostu zamalować. Ostatecznie mój zimowy chustecznik prezentuje się tak. Jeżeli coś Wam się w nim podoba, to zapraszam, ponieważ jak zwykle linki do wszystkich produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. Wszystkich miłośników deku zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele i znajdziecie tam mnóstwo fajnych ludzi wkręconych właśnie w takie rękodzieło. Jeszcze chwilę Wam pokażę, jak wyszedł chustecznik. I tak wygląda w sztucznym świetle, ale zdjęcia jak zwykle robię w świetle naturalnym i wtedy kolory są dużo piękniejsze. No to już naprawdę koniec. Wesołych świąt. Do zobaczenia.